Dzień dobry Państwu. Dzisiaj zamierzam opowiedzieć Państwu troszeczkę o twórczości Andrzeja Sapkowskiego, słynnego na cały świat pisarza literatury fantasy oraz literatury fantasy historycznej. To jest oczywiście literatura popularna, ale ja od dawna walczę z poglądem, iż literatura popularna jest czymś gorszym. Nie jest czymś gorszym i postaram się Państwu opowiadać o Andrzeju Sapkowskim jako pisarzu niezmiernie erudycyjnym, ponieważ jestem w pełni przekonana o tym, żeby w pełni odczytać twórczość Andrzeja Sapkowskiego, móc wyłapać wszystkie smaczki z jego twórczości. Czytelnik, który przystępuje do lektury już to sagi o Wiedźminie, która tak naprawdę bardziej powinna zwać się cyklem o Ciri, czy opowiadań wcześniejszych o Wiedźminie, a już na pewno sagi husyckiej Andrzeja Sapkowskiego, powinien posiadać naprawdę bardzo dużą wiedzę. Andrzej Sapkowski, tworząc literaturę fantasy, szyje ją niejako na miarę z bardzo wielkiej ilości intertekstów. On uruchamia bardzo duże pokłady wiedzy kulturowej, wiedzy historycznej, wiedzy mitologicznej i tego samego wymaga od swojego czytelnika. Nie bez kozery Andrzej Sapkowski mówi, że on projektuje swoje zabawy literackie dla czytelnika, który dotrzyma mu pola. Nie jest to łatwe, ponieważ rzeczywiście wiedza pana Andrzeja Sapkowskiego, która owocuje tak rozbudowanym uniwersum, z tak skomplikowanymi postaciami i naprawdę wymaga bardzo dużej wiedzy z kilku co najmniej dziedzin, wymaga czytelnika obeznanego. Od dawna w literaturze, w zasadzie od początków XX wieku, mówi się o tym, że literatura to nie jest nic odkrywczego, wiedziano już o tym wcześniej, ale od początków naszego stulecia w literaturze wysokiego modernizmu zaczęto zauważać, że literatura, która powstaje na bieżąco, ona zawsze w jakiś sposób koresponduje z wielkimi poprzednikami. Można powiedzieć, że kolejni pisarze wspinają się na ramiona olbrzymów, a zatem w ten sposób uruchamiamy wielką tradycję literacką. Jednym z pierwszych dzieł w tej wysokiej literaturze modernizmu, która pokazała to na bardzo dużą skalę, jest między innymi oczywiście James Joyce jako autor Ulyssesa, a także Thomas Sterne Eliot, który napisał słynny poemat Ziemia jałowa, pokazując, krótko mówiąc, kulturę, która chyli się ku upadkowi, rozpad cywilizacji. Thomas Sterne Eliot w Ziemi jałowej odwołał się, on można powiedzieć przepisał na nowo generalnie mity arturiańskie, przede wszystkim ten wątek poświęcony spustoszonej, wyjałowionej ziemi. Jego poemat ma być takim wołaniem z momentu cywilizacyjnego, w którym ta ziemia jest spustoszona. Zapewne się Państwo zastanawiacie, dlaczego ja mówię o Ziemi jałowej, chcąc pójść w kierunku Andrzeja Sapkowskiego. W którymś momencie mam nadzieję, że Państwo zrozumiecie, dlaczego to zrobiłam i nie jest to, że tak powiem, i nie jest to przypadek. Andrzej Sapkowski, tworząc uniwersum wiedźmińskie, również nawiązuje oczywiście do mitologii celtyckiej. Jest bardzo wiele głosów w tej chwili mówiących o tym, że twórczość Andrzeja Sapkowskiego w bardzo szeroki sposób eksploruje mitologię rodzimą, mitologię słowiańską. Ja nie do końca się z tym zgadzam, oczywiście są tam pewne elementy, ale jednak tą podstawową mitologią, bazową niejako dla Andrzeja Sapkowskiego jest mitologia celtycka, są legendy arturiańskie. Andrzej Sapkowski jest również autorem świetnej pracy pod tytułem Świat króla Artura, wzbogacony esej erudycyjny. Zostało opowiadanie pod tytułem Maladi. W eseju tym Andrzej Sapkowski, tak jak już podobnie wcześniej, w takim słynnym eseju, felietonie opublikowanym na łamach Nowej Fantastyki pod tytułem Piruk, czyli nie ma złota w górach szarych, sugerował, iż archetypem dla literatury fantasy są właśnie legendy arturiańskie. I następnie w tej pracy Świat króla Artura udowadnia nam to, pokazując, że tak naprawdę większość motywów, które pojawia się w literaturze fantasy, zarówno fabularnych, jak i konstrukcji bohaterów, jest wywiedziona właśnie z tej mitologii, czyli z mitologii celtyckiej oraz właśnie z mitologii arturiańskiej. Andrzej Sapkowski dość dyskretnie wprowadza nas tropami w świat arturiański. W opowiadaniu o Kruch Lodu, chociażby w odniesieniu do Yennefer, ukochanej Geralta, w którymś momencie zostaje użyte imię Guinevere. To jest bardzo dyskretne, można tego nie zauważyć. Podobnie jest już w cyklu o Wiedźminie, cyklu o Ciri. Zaczyna się od poszukiwania Ciri,
od ukochanej, przybranej córki Geralta, która została mu podarowana przez los prawem niespodzianki. Prawem, którego nie chciał respektować, ale po to, żeby ratować Ciri, no jednak w którymś momencie do tego prawa się odwołał. Natomiast wątki arturiańskie dość mocno zaczynają się pojawiać w kolejnych tomach. Bardzo istotnym jest tutaj tom Wieża Jaskółki. To jest tom przedostatni, w którym Ciri, już uciekając tak naprawdę przed wszystkimi, którzy chcą ją pojmać i wykorzystać dla własnych celów, Ciri, która już dowiaduje się sama o sobie, a chociażby czarodziejki z Loży Monte Calvo wiedzą, że jest ona Henny Her, jest ona starszą krwią, tą, która może migrować pomiędzy światami, stara się wydostać na wolność i uzyskać swoją własną, że tak powiem, niepodległość i suwerenność. I ucieka, po prostu ucieka przed wszystkimi, którzy chcą jej użyć, a Geralt wraz z całą drużyną starają się ją uratować, starają się ją znaleźć przez odmęty, no krótko mówiąc, stojącego w ogniu wojny świata. Ciekawe jest to, że Ciri, której imię tak naprawdę jest związane bardzo silnie w starszej mowie z ptakiem, symbolicznym ptakiem, o czym powiem za chwilę, jaskółką, trafia w którymś momencie, zresztą jej miecz również nosi miano jaskółka, jeden z mieczy, trafia do wieży, która jest wieżą bardzo przeklętą, magiczną, jest nieczynnym portalem elfickim i ona, wykorzystując ten portal, ucieka ze świata wiedźmińskiego i przedostaje się najpierw do świata elfów, tych elfów, które również chcą ją wykorzystać, a następnie skacze pomiędzy światami, trafiając w końcu do świata arturiańskiego. Powiedziałam, że bardzo istotny jest tutaj wątek jaskółki. Wieża jaskółki. Dlaczego jest ta jaskółka? Jaskółka jest ptakiem niezmiernie symbolicznym, zarówno w ikonografii, w symbolice chrześcijańskiej, jak i w symbolice wcześniejszej. Jaskółka jest ptakiem kojarzonym z odrodzeniem, ze zmartwychwstaniem, ze śmiercią i zmartwychwstaniem. Arystoteles chociażby wierzył, że jaskółki zakopują się na całą zimę w swoich gniazdach błotnych albo wpływają pod jezioro, a następnie na wiosnę wraz z pierwszymi podmuchami wiosny wydostają się na wolność, niejako przywracając na ziemi życie. Jaskółka była również ptakiem kojarzonym z przenoszeniem duszy zmarłych niewinnych dzieci do zaświatów. Jaskółka jest więc symbolem odrodzenia, życia, wolności oraz podróży. Zobaczcie Państwo, że nie sądzę, by było dziełem przypadku, iż Andrzej Sapkowski właśnie w ten sposób nazwał tę wieżę. Jest to wieża jaskółki. Jaskółką jest Ciri. Ciri jest drogą do wolności, ona próbuje znaleźć swoją własną wolność, ale ona jest również drogą do wolności dla tych wszystkich, którzy starają się sprząc swoje własne przeznaczenie z Ciri, widząc w niej z jednej strony wielkie niebezpieczeństwo dla świata, a z drugiej strony nadzieję dla świata. Dlaczego ja mówię o tej jaskółce? Proszę Państwa, jaskółka jest również bardzo istotnym ptakiem w szeroko pojętych legendach celtyckich oraz legendach arturiańskich. A także obiecałam tutaj wątek związany z Thomasem Sternem Eliotem. Ziemia Jałowa kończy się taką chaotyczną poniekąd, to było oczywiście celowe ze strony Thomasa Sterna Eliota, takim chaotycznym wezwaniem kilku głosów pokazujących, iż być może ten chaotyczny świat ma jednak jakąś szansę na odrodzenie. Jedną z fraz, która w tej końcowej partii Ziemi Jałowej Thomasa Sterna Eliota powraca, jest fraza o jaskółko. A przypomnę, że Ziemia Jałowa bardzo mocno eksploruje wątek Ziemi Jałowej oraz generalnie świata arturiańskiego. Andrzej Sapkowski Thomasa Sterna Eliota zna. Wszyscy, którzy czytają twórczość Sapkowskiego, wiedzą, że jest ona, tak jak powiedziałam na początku, niezmiernie erudycyjna. Chociażby motta, które pojawiają się w twórczości Sapkowskiego, są zaczerpnięte z szeroko pojętej literatury światowej. Znajdziemy tam i Dantego, i znajdziemy tam Johna Miltona. To są na przykład motta, które pojawiają się w najmocnym tomie Rozdroże Kruków. I one są zawsze wymieszane ze sfingowanymi dziełami literackimi, tworząc taki bardzo pogłębiony patchwork świata przedstawionego.
który zarówno eksploruje te treści kulturowe, które czytelnik powinien odszukać w swoim świecie i powinien je zaadaptować, tak jak zrobił to Sapkowski, podążając za jego tropem do lektury świata wiedźmińskiego i zarówno pogłębiają świat przedstawiony. Andrzej Sapkowski jest również mistrzem mylenia tropów. To znowu jest, tak jak mówię, bardzo erudycyjne i wymaga dużej orientacji od czytelnika. Zmierza to do tego, ażeby tak zapętlić opowieść, żeby czytelnik w którymś momencie nie miał, przynajmniej czytelnik niezbyt zorientowany, nie miał już pewności, w jakim świecie tak naprawdę jesteśmy. To jest jeden z tropów literatury postmodernistycznej. Zmiana dominanty tak zwanej epistemologicznej, czyli przeniesienia punktu ciężaru niepewności i dociekania czytelnika z wiedzy na ontologię, czyli na to, w jakim świecie jesteśmy, jakimi prawami ten świat się kieruje. Wszyscy, którzy czytali chociażby opowiadanie Andrzeja Sapkowskiego poświęcone Alicji w Krainie Czarów, Złote Popołudnie, wiedzą doskonale, iż Sapkowski doprowadził do takiej oto sytuacji, że po lekturze jego opowiadania mamy dużą dozę niepewności, labilności dotyczącej tego, co tak naprawdę się stało zarówno z Alicją Liddell, jak i z autorem Alicji w Krainie Czarów, że to opowiadanie powstało. To opowiadanie zmienia nam oryginalny kontekst odbioru dzieła literackiego Karola. Sapkowski robi to bardzo często, podobnie w swoim właśnie cyklu wiedźmińskim, generalnie poprzez tą delikatną na początku paradę tropów arturiańskich doprowadza do sytuacji, w której być może czytelnik może nabrać takiego przekonania, że świat arturiański jest ściśle połączony ze światem wiedźmińskim, który był wcześniej i być może zainspirował w jakiś sposób świat arturiański. A zatem w tym momencie świat fantasy wiedźmiński nie byłby tylko i wyłącznie czystą grą wyobraźni, nie byłby czymś, co zrodziło się w wyobraźni Sapkowskiego, ale jest ściśle połączony z naszym światem. Erudycyjność Andrzeja Sapkowskiego wpisuje się w taką formułę dość popularną w odniesieniu do kultury współczesnej, nie tylko literatury, ale kultury współczesnej, formułę recyklingu. Jest to formuła mówiąca właśnie, bazująca na tym, że literatura zawsze eksploruje tropy swoich poprzedników i odwołuje się do tradycji, przepracowując niejako tą tradycją. Trop, hasło recycling ma tutaj pokazać, że pewne tropy w naszej dzisiejszej świadomości są już zatarte, natomiast przetworzenie przez twórców współczesnych poddaje te tropy, te elementy tradycji literackiej pewnego rodzaju odnowieniu, ale takiemu odnowieniu, ponieważ musimy sięgnąć do definicji słowa recycling, jest to oczywiście słowo wywodzące się z ekologii, mówiące o tym, że odpadki, śmieci, a zatem rzeczy już nierozpoznane, zostają przetworzone tak, by na nowo stały się użytecznymi. Ta formuła jest niezmiernie popularna, natomiast moim zdaniem w odniesieniu do twórczości zarówno Andrzeja Sapkowskiego, jak i sporej części bardzo świadomych pisarzy, możemy mówić o chyba innej formule. Chciałam zaproponować Państwu myślenie o tym w kontekście opozycyjnych poniekąd terminów recycling i upcycling. Upcycling to również jest termin oczywiście ekologiczny, mówiący o tym, jest to praktyka artystyczna, a zatem byłoby to coś bliskiego twórczości literackiej. Praktyka artystyczna polegająca na tym, że z odpadów, rzeczy już kompletnie nieprzydatnych i nieużytecznych, tworzymy metodą artystyczną, łącząc elementy sampling, bricolage, również terminy postmodernistyczne wykorzystane do opisywania tego typu literatury. Tworzymy zatem elementy w obrębie upcyclingu artystyczne, takie, które stają się nowymi dziełami sztuki, które są związane, których materiałem jest to tworzywo, które do tej pory było nieprzydatne. Natomiast teraz to tworzywo po przetworzeniu nabiera zupełnie nowej jakości artystycznej. Ktoś, kto świadomie odbiera dzieła upcyclingowe, powinien mieć świadomość właśnie wykorzystania tych elementów i odnowienia de facto tych elementów już nieprzydatnych. I tak jest w literaturze, nie tylko w literaturze Andrzeja Sapkowskiego. Pewne elementy, które są nieprzydatne, na nowo uzyskują swój blask i uzyskują swoją głębię semantyczną. Chciałam Państwa zainspirować jeszcze jednym tropem, o którym ja sobie pomyślałam, sięgając m.in. do tej formuły recyklingu i upcyclingu. Słynne logo upcyclingu to jest taki trójkąt ze zmierzającymi w swoim kierunku, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, strzałkami. To jest nic innego, proszę Państwa, jak opis symboliczny, ikonograficzny, słynnego, towarzyszącego jakiejkolwiek interpretacji i poznawaniu rzeczy nowych koła hermeneutycznego. Koła polegającego na tym, że po pierwsze, i to musimy sobie uświadomić,
czytelnik, odbiorca dzieła sztuki, przystępując do lektury jakiegoś tekstu kultury, nigdy nie jest niewinny interpretacyjnie. My, wchodząc w interakcję z jakimkolwiek dziełem sztuki, wnosimy do tego dzieła sztuki, my jako odbiorcy dokonując pewnego rodzaju konkretyzacji, cały zasób wiedzy, którą mamy. A zatem interpretujemy to dzieło podług tego, co już wiemy. Tylko że dobre dzieło sztuki, każde dzieło sztuki powinno zmusić nas, wymusić na nas, przeprowadzić nas przez ścieżkę, która doprowadzi do tego, że my się sami zmienimy. A zatem interpretacja to jest bezustanne podążanie od szczegółu, który konfrontujemy z całością. Odwołujemy się również do tego, co poza tekstem literackim, co w świecie kultury, co w świecie naszej wiedzy i następnie ten ruch bezustannie powtarzamy. Ten symbol koła hermeneutycznego jest powiązany z kołem oczywiście, tak jak mówię, w tym momencie recyklingowym. Tu jest jeszcze jedno bardzo istotne powiązanie. Pozwólcie Państwo, że wrócę do wieży jaskółki, że wrócę do postaci Ciri. Ciri bowiem coraz częściej zaczyna mieć przekonanie, zwłaszcza w momencie, w którym już w tomie Pani Jeziora trafia do tego świata arturiańskiego, a zatem naszego świata legendarnego, że historia, w której ona trwa, nie ma początku i nie ma końca. Jest jak wąż. Posługuje się tutaj terminem uroboros. A zatem ten mistyczny, gnostyczny wąż tajemnicy. On również jest silnie związany z kołem hermeneutycznym. A zatem można było powiedzieć, że interpretując ten wątek, podług myśli, tak jak sądzę, Andrzeja Sapkowskiego, na pewno posługując się naszą wiedzą, okazuje się, że jakakolwiek opowieść, w której my współcześnie dzisiaj tkwimy, ona jest zakorzeniona gdzieś głęboko w tradycji. Ta historia nie ma swojego początku i nie ma końca, jest bezustannym powracaniem, jest nadbudowywaniem znaczeń do tego, co już było. Andrzej Sapkowski jest również świetnym pisarzem, jeżeli chodzi o warsztat. Wieża jaskółki jest niebywale kunsztownie zbudowanym tomem. Jednymi z ulubionych, najczęściej stosowanych praktyk artystycznych przez Andrzeja Sapkowskiego są tak zwane flashbacki i flashforwardy, czyli rozpoczynanie narracji nie w momencie początku akcji, tylko albo przed, albo po. Najczęściej Andrzej Sapkowski stosuje taką formułę, że akcja w danym rozdziale jest już zakończona, a następnie towarzyszymy niejako, przechodzimy całą drogę, która doprowadziła do tego momentu, który został opisany na początku rozdziału. To niebywale pogłębia perspektywę czasową i perspektywę również narracyjną świata przedstawionego. Natomiast w wieży jaskółki Andrzej Sapkowski osiągnął tutaj mistrzostwo. To jest bardzo skondensowany czasowo tom, jeżeli patrzymy tylko i wyłącznie na czas wydarzeń. Natomiast poprzez tę praktykę mamy wrażenie, że ten czas bezustannie zatacza kółka. Zatacza kółka, on wraca do swojego początku. Dlaczego? Dlatego, że Ciri szuka drogi. Ona krąży między światami, czuje się coraz bardziej klaustrofobicznie zapętana i chce się wyrwać na wolność. Zmierza do portalu, który przerzuci ją do wielu, wielu, wielu światów. Koncepcja kolistego czasu, cyklicznego czasu, niejako czasu, który z jednej strony tkwi w swoim punkcie startowym, a z drugiej strony bezustannie gdzieś nam migruje, jest tą konstrukcją, która pozwala wprowadzić czytelnika w ten ostatni tom pod tytułem Pani Jeziora. Dlaczego ja tutaj jeszcze mówię o Ciri? Proponuję Państwu taką oto definicję, interpretację być może postaci Ciri, na którą naprowadził nas sam Andrzej Sapkowski w tym wspomnianym przeze mnie tomie Świat Króla Artura. Zastanawiając się nad centralną dla legendy arturiańskiej ideą Grala, która jest oczywiście w wierzeniach chrześcijańskich, w religii chrześcijańskiej interpretowana jako to naczynie, do którego została zebrana krew ukrzyżowanego Chrystusa. Sięga do źródeł celtyckich, do bardzo głębokich źródeł celtyckich, wskazując na prymarne, że tak powiem, aspekty rytualne dla religii Celtów i wywodząc to z jednego z głównych rytuałów właśnie Świętego Grala. I w którymś momencie Andrzej Sapkowski mówi nam, co jest zresztą zgodne z tym, co mówił słynny badacz mitów, ten słynny twórca teorii monomitu Joseph Campbell. Mianowicie, iż Graal z jednej strony jest pragnieniem, poszukiwaniem, podążaniem, które ma uwznioślać człowieka, jest tak naprawdę ludzkim questem przez życie, bo jeżeli idziemy przez życie, to idziemy po to, żeby u końca drogi powiedzieć: odkryłem coś nowego, zrobiłem coś dobrego.
Ale z drugiej strony Andrzej Sapkowski podaje nam bardzo precyzyjną, jego zdaniem, interpretację. Mówi mianowicie, że jego zdaniem Graal to kobieta. To ma silny związek oczywiście z mitologią celtycką, w której rzeczywiście Graal, to naczynie, kocioł, było silnie kojarzone z żeńską, że tak powiem, energią. Ale z drugiej strony, jeżeli Graalem jest kobieta, to Graalem w świecie arturiańskim jest niewątpliwie Ciri. Graalem jest Ciri. Dlaczego? Jeżeli Graal jest kobietą, to oczywiście Ciri spełnia nam tą definicję, ale to byłoby za mało. Ciri z jednej strony jest nadzieją, jest zniszczeniem, jest drogą, nie tylko drogą, którą ona przechodzi, ale jest drogą, miłością, poświęceniem, tymi wszystkimi najważniejszymi wartościami, którymi powinien kierować się człowiek w życiu, nie tylko dla Geralta, nie tylko dla Yennefer, dla której Ciri jest przybraną córką, prawdziwą córką, jedyną jaką miała, ale Ciri jest również tą drogą, samopoświęceniem dla wszystkich tych, którzy ją szukają, którzy jej szukają. Oczywiście dla tych, którzy szukają jej z dobrymi intencjami. Ciri jest Graalem, a co w świecie arturiańskim? Ciri, trafiając do świata arturiańskiego w dość humorystycznych okolicznościach, trafia pod skrzydła Galahada. A Galahad w legendach arturiańskich jest właśnie tym, który odnajduje Ciri. Ciri jest Graalem? Tak. Zobaczcie Państwo, że interpretacja Andrzeja Sapkowskiego nie jest oczywiście tak głęboka, bo i nie taki był cel, jak Thomasa Sterna Eliota w Ziemi Jałowej. Niemniej jednak Andrzej Sapkowski, nasycając swój świat elementami legendy o Ciri, elementami legend arturiańskich, nawiązuje dialog z tą odwieczną, jedną z najważniejszych dla interpretacji świata kultury zachodniej mitologii, właśnie mitologii arturiańskiej, w której odnajdziemy nie tylko archetypy literatury fantasy, zarówno fabularne, jak i mityczne, ale możemy odnaleźć tak naprawdę poprzez przepisanie głębsze zrozumienie Graala jako misteryjnej drogi człowieka w poszukiwaniu największych wartości, jako bezustannej drogi życiowej, czyli questu. A zatem dla Andrzeja Sapkowskiego mit arturiański nie jest tylko sednem literatury fantasy, ale tak naprawdę tak rozumiane przez niego poszukiwanie Graala, które czytelnik powinien zinterpretować na swój własny sposób, staje się centralną ideą tego świata. I jest to lekcja, poszukiwanie tego, co w życiu ma największą wartość, nie wahając się przed dokonywaniem dużego poświęcenia po to, żeby tą najcenniejszą rzecz znaleźć. Jest to chyba coś w rodzaju lekcji moralnej, o ile możemy w odniesieniu do literatury fantasy takiej kategorii użyć, która patronuje Andrzejowi Sapkowskiemu. Mówiłam tutaj Państwu o opozycyjnych, moim zdaniem, formułach recyklingu i upcyklingu. Recycling, przypomnę, jest przetworzeniem surowców niepotrzebnych. Uzyskujemy rzecz, z której korzystamy, nie musimy mieć świadomości tego, z jakich materiałów ona została wykonana. Natomiast upcycling jest nadaniem nowej wartości artystycznej elementom, które owszem straciły już swoją nośność, z którymi nie potrafimy w jakiś sposób nawiązać dialogu, ale mamy świadomość istnienia tych elementów. Moim zdaniem ta opozycyjna formuła recyklingu i upcyclingu doskonale opisuje nam sytuację dwóch punktów odbioru, dwóch styli, dwóch kategorii odbioru prozy Andrzeja Sapkowskiego. Można tą literaturę czytać po prostu jako literaturę rozrywkową, podążając za opisywanymi przez Andrzeja Sapkowskiego przygodami, nie mając mniejszej bądź większej świadomości tego, z jakich elementów ten świat przedstawiony został zrobiony. A on jest zrobiony nie tylko z mitologii, on jest zrobiony również z historii i to nastręcza bardzo dużej trudności na przykład podczas przekładu prozy Andrzeja Sapkowskiego na języki obce. Dlatego, że Andrzej Sapkowski w swoim cyklu wiedźmińskim daje bardzo dużo sygnałów, które musimy zlokalizować w obrębie naszej polskiej historii. Od na przykład, proszę Państwa, Nilfgaardczycy już po przegranej wojnie opisują historię tych najważniejszych bitew w Akademii Wojskowej i tam promowana jest legenda o ciosie nożem w plecy.
czytelnik zabeznany historią doskonale będzie wiedział, że chodzi tutaj, krótko mówiąc, o tą formułę, która była wykorzystywana przez Niemcy po I wojnie światowej po to, żeby uzasadnić klęskę. Jednym z pierwszych elementów wojny, takim incydentem, można powiedzieć, rozpoczynającym ją, casus belli, jest napad w przebraniu na fort przygraniczny Gliwicingen. No, każdy Polak skojarzy to oczywiście ze słynną inscenizacją, ze słynnym epizodem z Gliwic na samym początku II wojny światowej. Kiedy Andrzej Sapkowski opisuje Kowir, czyli Ilan Exeter, jego zimową stolicę tego wielkiego królestwa, to czytelnik obeznany z historią będzie miał wrażenie, i będzie to wrażenie całkowicie słuszne, że mówimy o Wenecji, albowiem sam wygląd miasta poprzecinanego, miasta usytuowanego na wodzie, miasta, które funkcjonuje tak naprawdę komunikacyjnie ze sprawą kanałów, już nam kojarzy się z Wenecją. A w momencie, w którym czytelnik już bardzo głęboko wejdzie w historię, bądź będzie miał taką wiedzę i zauważy, że monetą, która jest oficjalnym środkiem płatniczym w Kowirze, jest Bizant, który był wykorzystywany w Wenecji w czasach, kiedy była ona Serenissima Republika, już doskonale będzie wiedział, że to jest ta kreacja właśnie początkowa. Andrzej Sapkowski podaje nam również w odmianie w zmienionej oczywiście formule bardzo wiele cytatów ze słynnych dostojników, polityków oraz władców Polski. I teraz czytelnik, który historię zna, który te interteksty jest w stanie rozpoznać, będzie po pierwsze uczestniczył z Andrzejem Sapkowskim we wspólnej grze, a po drugie będzie miał świadomość tego, w jaki sposób ten świat przedstawiony został wykorzystany, w jaki sposób został stworzony. I będzie miał świadomość rangi subkreacji, czyli podkreowywania przez Andrzeja Sapkowskiego starych opowieści, nowych opowieści pod stare opowieści. Będzie miał świadomość tego dialogu kultur, a zatem będzie postrzegał to dzieło Andrzeja Sapkowskiego jako twór upcyclingu. A zatem tego dzieła, które jest dziełem sztuki, jest przedmiotem artystycznym, które wykorzystuje stare elementy i nadaje im zupełnie nową jakość. Natomiast jeżeli mamy z czytelnikiem, który czyta tylko i wyłącznie dla fabuły, być może dlatego, że nie ma pełnej świadomości, być może dlatego, że nie chce mu się pewnych elementów sprawdzać, a u Andrzeja Sapkowskiego, proszę Państwa, trzeba sprawdzać bardzo dużo. To nie jest już w tej chwili, podczas tego krótkiego podcastu nie będę miała czasu o tym mówić, ale chociażby mogę Państwu podać taką krótką sugestię. Jeżeli Państwo obcujecie z prozą Andrzeja Sapkowskiego, wszystko jedno, czy Światem Wiedźmińskim, czy cyklem wojen husyckich, to radzę sprawdzać m.in. tytuły wszystkich książek, które tam się pojawiają, również tych po łacinie, oraz lokalizować źródła cytatów, ponieważ Andrzej Sapkowski wielokrotnie puszcza perskie oko do swojego czytelnika. Ale jeżeli nie mamy takiego czytelnika, który nie ma takiej wiedzy, bądź nie chce konfrontować tego, co właśnie poznał w świecie przedstawionym przez Andrzeja Sapkowskiego z tym głosem tradycji, to wtedy mamy chyba do czynienia właśnie z recyklingiem, czyli z takim po prostu nadaniem nowego życia, czy uczynieniem czegoś użytecznego z czegoś, co już stało się śmieciami, co już nie ma żadnej wartości, co nie rezonuje w żaden sposób, co nie jest dla nas przydatne. Chciałam ten krótki wykład zachęcić apelem. Jeżeli będziecie Państwo czytać prozę Andrzeja Sapkowskiego, a mam nadzieję, że tak się stanie, to zachęcam Państwa do praktyk upcyclingowych. Upcyclingowych, w których czytelnik rozpoznający, dekodujący te wszystkie tropy zaprojektowane dla nas przez Andrzeja Sapkowskiego stanie się równocześnie, wpisując być może swoją interpretację w takie konteksty, które prawdopodobnie mogły również samemu autorowi nie przyjść do głowy. Tak, my jako czytelnicy mamy do tego prawo. A zatem wtedy staniemy się również kimś w rodzaju twórców, nadając temu tworowi literackiemu jeszcze nową wartość literacką, a zatem jeszcze podkręcając tą wartość upcyclingu kulturowego. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.